Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego tutorialu. Chciałam pokazać w nim dwa bardzo pożyteczne skróty klawiaturowe, które służą do szybkiego powoływania panelu Justowanie oraz panelu dzielenia wyrazów. Powołamy jakiś dokument. Możemy to zrobić tutaj z ustawień w naszym obszarze roboczym, na przykład A4. Powołamy tekst zastępczy spod prawego przycisku myszki. Ja jako tekst zastępczy mam ustawione fragmenty Quo Vadis. Następnie, żeby zobaczyć panel Justowanie oraz panel dzielenia wyrazów, możemy klikiem być w akapicie i następnie wybrać Justowanie i tutaj ustawiać żądane parametry lub panel Hyphenation Settings, czyli panel dzielenia wyrazów, który powinien tutaj być ustawiony dla wybranego języka, na przykład dla polskiego. Mogę również stosować style akapitowe i jeśli ja powołam odpowiedni styl akapitowy, to mam tutaj dwie obok siebie leżące zakładki z tymi samymi opcjami dzielenia wyrazów oraz justowania. Ale jeśli ja życzę szybko poprawić dany akapit, nie muszę wchodzić w style akapitowe ani w tę opcję z menu na panelu sterowania, tylko mogę posłużyć się skrótami klawiaturowymi. Skróty klawiaturowe umieszczone są w edycji Keyboard Shortcuts. I tutaj możemy wybrać skróty klawiaturowe do InDesigna, do Illustratora oraz do Photoshopa. My chcemy oczywiście pracować w InDesignie, więc tutaj naszym obszarem zainteresowania będzie panel menu. I tutaj znajdziemy nasze skróty. My możemy je nadawać. I ja tak właśnie zrobiłam. Dla panelu Hyphenation, czyli dla dzielenia wyrazów, nadałam nowy skrót Ctrl+H. Pokażę teraz, jak to się robi. Tutaj wpisuję po prostu z klawiatury Ctrl+H. Od razu jest podana formuła. Klikam przycisk Assign i mam skrót klawiaturowy. I to samo dotyczy panelu Justowanie. W ten sam sposób stworzyłam skrót dla panelu Justowanie, tylko oczywiście inaczej wyglądający, Ctrl+J i tutaj on zaistniał. I teraz klikając OK, ja mogę zmieniać ustawienia justowania oraz zmieniać ustawienia dzielenia wyrazów, powołując właśnie te skróty. Ctrl+H i natychmiast pojawia się moje okno dialogowe z ustawieniami dzielenia wyrazów, tylko wszystko zależy od tego, czy ja tekst justuję, czy ja tekst wyrównuję do lewej strony. Jeśli tekst jest justowany, pojawiają się wiersze, które nie spełniają warunków optymalnego wyświetlania, czyli nie mają prawidłowego ustawienia świateł międzywyrazowych i międzyliterowych. Oczywiście związane jest to z szerokością łamu. Ja mogę tę szerokość zmieniać i widzę, że w zależności od zmiany szerokości łamu tak też zachowują się moje wiersze. Znaków w wierszu powinno być do 75, tak mówi Robert Brinkhurst w elementarzu stylu w typografii. Na panelu Info widzimy, ile jest znaków w wierszu. Tu jest 60, więc ja mogę swobodnie zwiększyć szerokość mojego łamu. Chciałabym właśnie ustawić na 69 średnio. Tak wystarczy, ale widzę, że zabarwienie jest gęste, więc teraz powołując skrót klawiaturowy Ctrl+J, ja mogę ustawić odpowiednie parametry justowania, zmieniając te predefiniowane na następujące: -2,2, 98,
102 i widzę, że wszystkie zabarwione na żółto wiersze zniknęły. Oczywiście tutaj jeszcze trzeba włączyć wątek. Wartość stopnia pisma jest 9, więc tak też trzeba wpisać w naszym wątku. No i oczywiście zastosować grep na wiszące spójniki. To są takie podstawowe działania na tekście. Teraz, gdy ja chcę powołać skrót klawiaturowy do dzielenia wyrazów, używam Ctrl+H i tutaj wstawiam polskie dzielenie wyrazów 5, 2, 2, 2. Więc skróty klawiaturowe raz jeszcze są dostępne w edycji, Keyboard Shortcut, skróty klawiaturowe i tutaj mam panel menu i wyszukuję odpowiednich ustawień dla paneli, czyli dla dzielenia wyrazów oraz dla panelu justowanie. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne tutoriale.